Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 1200. Jak widać, jest to bardzo prosty telefon. Na bocznej ściance znajduje się tutaj główny głośnik. Po drugiej stronie na odwrocie nazwa marki. Na samej górze znajduje się, o dziwo, latarka. Telefon nie posiada kolorowy wyświetlacz, ale posiada latarkę. Na samym dole widzimy ładowanie, gniazdo USB i gniazdo słuchawek. I po drugiej stronie taki też mały otwór. Jest to mikrofon. Telefon posiada bardzo mały wyświetlacz. Jest to wyświetlacz 1,5 cala w przedziale na 96 na 68. Posiada on pamięci wewnętrznej 4 MB i posiada dość wysoki współczynnik SAR. Jest to 1,07, ale nie aż tak wysoki, by bardzo szkodzić naszemu organizmowi. Telefon, wspomnę jeszcze, że ma bardzo mocną antenę, bardzo dobrze łapie zasięg w trudnych, słabych miejscach, gdzie nadaniki nie dają sobie zbytnio rady. Także bardzo polecam go, szczególnie dla zasięgu. Telefon posiada jeszcze taką wadę. Są to klawisze. Jak widzicie, klawisze robią się takie wzdęte i troszkę gorzej się na nich operuje. Później pokażę przy demontażu, jak to zrobić, by te klawisze tak na mnie nie wzdymały i mniej więcej przylegały do klawiatury numerycznej. Sprawdzimy sobie teraz baterię. Bateria to BLC5C. Jest to oryginalna bateria w tym telefonie. Zobaczymy, gdzie telefon został wyprodukowany. Telefon został wyprodukowany w Rumunii. Jak wiemy, nasza Nokia, marka Nokia, była produkowana w kilku państwach. Były to Węgry, Niemcy, Finlandia i Chiny. U samej góry widzimy model Nokii i poniżej typ oprogramowania. Teraz sprawdzimy sobie wnętrze tego telefonu, jak to wszystko wygląda, dźwięki. Jak widzicie, telefon nie posiada kolorowego wyświetlacza. Sprawdzimy sobie w dodatkach. Funkcja latarki jest. Włączamy latarkę. Dodatkowe funkcje, jakie posiada telefon, to takie drobne. Zobaczymy. Są to jakaś prezentacja, kompozytor, stoper, kalendarz, minutnik, konwerter, kalkulator. Dzięki temu, że telefon nie posiada kolorowego wyświetlacza, bateria wytrzymuje naprawdę sporo. Jeśli jest to oryginalna, nowa bateria, bądź dobrej jakości jakaś, nie wiem, podróbka, to naprawdę tydzień, czy ponad tydzień bateria nam spokojnie wytrzymuje. Teraz sprawdzimy sobie, pokażę Wam demontaż i montaż tego telefonu. Ściągamy tylną klapkę, baterię, kartę SIM. Demontaż jest bardzo prosty, jak w większości Nokii takich tego typu. Podwadzamy z jednej strony,
i z drugiej strony. Następnie widzicie, jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. Odkręcamy wszystkie śrubki. I druga strona. Kolejnym krokiem będzie demontaż wyświetlacza z ramką. Podwadzamy w takim miejscu, by nie uszkodzić. Wyciągamy całą płytę. I tu mamy dwie blokady. Po jednej i po drugiej stronie. Wyciągamy ramkę i odpinamy wyświetlacz z płyty głównej. I tu mamy jeszcze po drugiej stronie taśmę. Odpinamy ją. Na korpusie znajduje się tutaj głośnik główny wraz z zasięgiem i mikrofon. Tu gdzieś zgubiłem kostkę. Tu jeszcze jest cała kostka. Kostka jest akurat połączona z płytą główną. W tym przypadku, jeśli chodzi o to Nokię, to musimy lutować całą tą kostkę, bo w większości Nokiach starszych ta kostka jest demontowana bez lutów. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu. Zakładamy nasz wyświetlacz z taśmą. Zapinamy taśmę. Zakładamy nasz wyświetlacz z ramką. Zapinamy taśmę. Doginamy te dwie blaszki, by nam się wszystko trzymało na płycie głównej z jednej i z drugiej strony. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne filmy z udziałem Nokii i Sony Ericssonów. Cześć.